tym filmie poznasz mój sposób, w jaki planuję trasy motocyklowe. Każda udana podróż motocyklowa wymaga od ciebie planowania, ale czy na pewno? Ile razy tak siedziałeś nad mapą, analizując, kalkulując, próbując znaleźć tą najlepszą trasę? Pojechać w prawo, a może w lewo, a może jednak prosto? Liczyłeś dystanse, jakie musisz pokonać każdego dnia, liczyłeś czas, jaki ci to wszystko zajmie, ale czy zawsze się to sprawdzało? Ile razy niedokładnie oszacowałeś czas lub odległość? Ile razy nie przewidziałeś warunków pogodowych? Ile razy nie przewidziałeś złego stanu dróg? Ile razy nie przewidziałeś braku dostępności paliwa, na przykład na stacjach benzynowych po drodze? Ile razy nie przewidziałeś problemów technicznych z motocyklem? Albo po prostu, że byłeś zmęczony i dalej nie chciało ci się jechać. Tak więc, jeśli choć raz zdarzyło ci się popełnić podobną gafę, to oglądaj dalej, bo ten film jest właśnie skierowany do ciebie. To właśnie tutaj zdradzę ci wszystkie sekrety tego, w jaki sposób ja do tego podchodzę i co robię. Krok po kroku zobaczysz, z jakich aplikacji korzystam, co jest dla mnie ważne, do czego przywiązuję uwagę, a co dla mnie stało się zbędne. Pierwszy i najważniejszy to jest czas. Musisz wiedzieć, czy żona puści cię na 2 dni, czy na tydzień, czy w pracy dostaniesz urlopu na 2 tygodnie, czy na cały miesiąc. To właśnie od ilości tego wolnego czasu będzie zależało, czy podróż będziesz planował raczej tą bliższą, czy być może tą daleką. Skoro już wiesz, że w pracy dostaniesz wolne, że żona wypuściła cię z domu, to pora zwrócić uwagę na odległość, w jaką chcemy się wybrać. Pamiętaj, że najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, ile przemierzysz drogami tranzytowymi, a ile drogami lokalnymi. Należy założyć sobie, że tranzytem jesteśmy w stanie przejechać pomiędzy 600 a 1000-1200 km. W zależności kto jaki kozak. Drogami lokalnymi trzeba przyjąć, że bez większych przeszkód przemierzymy w okolicach 300-400 km dziennie. Pamiętaj, w niektórych przypadkach mniej oznacza po prostu więcej. Więcej zobaczysz na spokojnie, nigdzie się nie spiesząc. Nie sztuka jest robić Bóg wie ile tych kilometrów i być wyczerpanym na koniec dnia. To też ma swoje uroki, ale po co? Ty musisz wybrać to, co jest dla ciebie odpowiednie. Uważaj również na poruszanie się w obszarach górzystych, w szczególności w wysokich górach, jakimiś krętymi drogami, nie zawsze asfaltowymi. Dlaczego? Dlatego, że przejechanie 30-40 km w tych górach może zająć ci czasem nawet i 7 godzin. Weź to więc pod uwagę, planując swoją wycieczkę. Wybierając się za granicę naszego pięknego kraju, sprawdź koniecznie, jakie dokumenty są potrzebne, jakie przepisy są inne od tych znanych ci z Polski, jakie dodatkowe musisz spełniać wymagania, żeby poruszać się tam bezpiecznie po ichniejszych drogach. To bardzo ważne i dobrze jest to zrobić stosunkowo wcześniej, bo później zazwyczaj okazuje się na kilka dni przed wyjazdem, że nie mam zielonej karty, nie mam ubezpieczenia, nie mam kamizelki i tak dalej, więc zadbaj o to stosunkowo wcześniej. Napisz, co ciebie zaskoczyło podczas podróży. Wiedząc już to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, ja przyjmuję sobie, że przejechanie 200-250, maksymalnie 300 km w ciągu dnia drogami zwykłymi, lokalnymi jest dla mnie najbardziej optymalne, bo w tym czasie jestem w stanie na spokojnie sobie jeszcze ponagrywać, pozwiedzać, pogadać ze spotkanymi ludźmi, nigdzie się nie goniąc, nigdzie się nie spiesząc, po czym docieram na kemping, w którym się na spokojnie rozpakowuję i jest jeszcze widno i to właśnie sprawia mi przyjemność. Jeśli chodzi natomiast o tranzyty, rozwiązuję i podchodzę do nich w ten sposób, że chcę je przejechać jak najszybciej. Jazda autostradą nie jest dla mnie niczym fajnym, niczym przyjemnym i tak naprawdę chcę, żeby ona upłynęła jak najszybciej, więc biorę odległość, liczę, ile jestem w stanie przejechać i takie 500-600 km nie stanowi również dla mnie jakiegoś większego problemu. Oczywiście robiąc jeszcze jakieś przerwy na tankowanie, siku, kupę, jedzenie i tak dalej. No ale przejdźmy do tego, czym jest tak naprawdę planowanie samej trasy i w jaki sposób to właśnie ja do niej podchodzę. Kochani, 2 sposoby. Przedstawię Wam dzisiaj 2 sposoby tego, jak robiłem to kiedyś oraz jak robię to na chwilę obecną. Dlaczego? Dlatego, że uważam zarówno jeden, jak i drugi sposób jest bardzo dobry, natomiast to Ty musisz zdecydować, który będzie lepszy dla Ciebie. Ja do planowania moich motocyklowych wojaży używam głównie 2 aplikacji. Są to Google Maps oraz mapy CZ.
Na dzień dobry odpalamy sobie mapy CZ. Tu jeśli nie macie, musicie otworzyć konto. I tak naprawdę mapy CZ to jest taka alternatywa dla Google Maps, z której ja korzystam. Wiedząc jakim czasem dysponujemy, jak daleko możemy pojechać, ja wybieram sobie tutaj jakiś tam punkt. Weźmy dla przykładu, że będzie to na przykład Platernica. Dobra. Mamy punkt, wybierzemy sobie, że zaczynamy podróż z Zabrza, wybierzemy sobie koniec, że to jest Platernica i w tym wypadku, kochani, mamy trasę, mamy wstępną trasę, ale przede wszystkim wiemy jedno, wiemy ile czasu mniej więcej zajmie nam, czy może zająć nam ta podróż i tutaj widzicie, że mamy 9 godzin i 905 km do celu. Po prawej stronie widzicie, że macie różne warianty tych tras. Tutaj możemy również zmienić, że chcemy unikać na przykład dróg płatnych w Polsce, dróg płatnych w Czechach i w każdym kraju, w którym możemy tutaj dokonać tych zmian, możecie sobie, wówczas poruszacie się drogami lokalnymi i to daje nam pierwszy taki pogląd, ile tak naprawdę my potrzebujemy czasu, żeby dojechać do naszego miejsca docelowego. Kiedy już o tym wiemy, ja wcześniej rozbijałem sobie tą trasę na dni i wówczas na przykład planowałem, że pierwszy mój postój będzie w Bratysławie, drugi na przykład sobie, bo ja chcę jechać przez Graz, to pojedziemy sobie tędy i teraz tak, mając trasę, wiem, że jest to 990 km w dwie strony, wiem, że tutaj wybieramy sobie najszybszą, ale tutaj unikaj opłat wszędzie, gdzie się da. OK. Wiemy, że na samą podróż będziemy potrzebowali 14,5 godziny. To jest oczywiście podróż nieuwzględniająca tankowań, nieuwzględniająca waszych odpoczynków i tak dalej, więc to należy wziąć sobie pod uwagę. I teraz tak, możemy tą trasę sobie zapisać i tu możemy wybrać odpowiedni katalog, czyli na przykład możemy stworzyć folder na przykład YouTube i w tym momencie nasza trasa została zapisana w naszym katalogu. Ale teraz tak, wspominałem, że ja to dzielę na dni, więc dzieliłem na dni, więc w tym wypadku sobie tak, kasuję dwa ostatnie punkty, daję zapisz jako nowy i wpisuję sobie dzień pierwszy. Mamy zapisane, więc teraz sobie wracamy do moich map. Mamy nasz katalog YouTube, mamy dzień pierwszy, ale ja przechodzę do tej całej trasy. Kasujemy punkty pierwszy, kasujemy punkt ostatni i w tym wypadku mamy drogę naszą drugiego dnia. I znowu zapisz zmiany, zapisz jako nowy, dzień drugi i mamy to zapisane. Mapy CZ charakteryzują się tym, że naprawdę są bardzo rozbudowane, jeśli chodzi o te mniejsze drogi, o te szutrowe drogi, których na przykład w Google może nie być. One pod tym kątem są dużo lepsze. Natomiast my sobie jeszcze teraz dokończmy. Tu mamy dzień drugi, mamy to zapisane, więc widzicie. Dzień pierwszy, dzień drugi, mamy znowu traskę. Wchodzimy, kasujemy punkt pierwszy, bo już tam byliśmy, dzień drugi byliśmy i tu mamy dzień trzeci. Zapisujemy zmiany, zapisz jako nowy, dzień trzeci i w tym wypadku mamy naszą trasę podzieloną na konkretne dni. Tak robiłem do tej pory. To mi się sprawdzało, mniej lub bardziej, ale mi się sprawdzało. To, co jest jeszcze bardzo dobre w tych mapach CZ, to jest to, że my możemy sobie zobaczyć prognozę pogody w trasie. Ustalamy, kiedy my tam chcemy wyjeżdżać. Na przykład w piątek będziemy startować o godzinie na przykład 7 i tu widzimy na naszej mapie, jaką mamy prognozę pogody na ten dzień, na ten moment, kiedy my tam będziemy sobie jechać. To jest rewelacyjne, niezastąpione w żaden sposób. Dzięki temu, wiecie, możemy sobie unikać jakichś opadów po drodze i tak dalej. Tu jak widzicie, pogodę możemy analizować pod kątem temperatury, opadów, wiatru i tak to się prezentuje. Mamy również profil wysokościowy, kogoś interesują, to ma tutaj wgląd, także tak to wygląda.
I teraz to, co jest jeszcze bardzo fajnego, to jest na przykład tak, tu widzimy, że poruszamy się jakąś drogą, którą nie do końca byśmy chcieli, bo ja wolę drogi bardziej lokalne, więc sobie poprzeciągam na takowe drogi. I teraz tak, modyfikujemy trasę, już idziemy sobie tędy. I teraz im więcej my tych punktów gdzieś tam naniesiemy, tym dokładniej nas później nawigacja będzie prowadziła. To jest oczywiste, tak? Tutaj na przykład my byśmy Lubianę jeszcze chcieli odwiedzić, więc tutaj sobie, ale polećmy tędy. Widzimy, że ta trójka bez sensu, zmieniamy. OK, ale tu nie chciałbym się wpakować w Zagrzebiu w korek, więc polecimy sobie gdzieś tam bocznymi drogami naokoło. Także jak widzicie, konfigurowanie waszej trasy jest tutaj banalnie proste w tym oprogramowaniu i dodatkowo możemy sobie oczywiście każde zmiany zapisać, czyli w tym wypadku modyfikujemy dzień trzeci. I tutaj teraz przechodząc do naszych map, my sobie od razu widzimy, że tak, całość trasy 939 km. Trasa dnia pierwszego 347, mniej więcej 5 godzin. Trasa dnia drugiego 300 km 4 godziny. Dzień trzeci najdłuższy 10 godzin w siodle i 648 km. I teraz jest nam bardzo w łatwy sposób, możemy sobie ocenić, czy damy radę, czy nie przegięliśmy z naszym planowaniem. Pod tym kątem mapy CZ uważam, że są niezastąpione. Jednak nie mają wszystkiego i brakuje według mnie tutaj najistotniejszej kwestii, a mianowicie punktów POI, czyli baza hoteli, restauracji, stacji benzynowych, ona w jakimś tam podstawowym fragmencie tutaj jest i również za jej pomocą możecie odnaleźć tego typu miejsca. Natomiast jeśli stricte szukalibyście jakiegoś miejsca, ale po nazwie, tak, czyli nie wiem, kebab u Zenka albo barber u Stasi i tak dalej, to nie jesteście w stanie tego zrobić w mapach CZ. Tu musicie wracać do Google Map, bo one są pod tym kątem niezastąpione. Dodatkowo w mapach CZ możecie sobie zapisać tę trasę do pliku GPX albo innego takiego, który możecie otworzyć w dowolnej nawigacji lub później zaimportować tą mapę do mapy Google, jeśli wolicie na takowych jeździć. No i to wszystko było dobre, bardzo skrupulatne planowanie każdego dnia, każdego detalu, każdego przystanku po kolei. I wszystko jest ok, dopóki wasza trasa to tak naprawdę jeden dzień, może dwa. Natomiast im dłuższą trasę planujecie, im dłuższa wyprawa ma to być, tym bardziej traci to sens. Dlaczego? Dlatego, że zawsze mogą wystąpić jakiekolwiek anomalia. Zepsuje wam się motocykl, chcecie z kimś dłużej pogadać, chcecie dłużej posiedzieć w knajpie, są mega widoki i chcecie po prostu się nimi pozachwycać nieco dłużej, ale nie, was goni czas, bo musicie dotrzeć do tego noclegu, który żeście sobie wstępnie zaplanowali i to wszystko rodzi ze sobą pewne obawy tego, że wasza wycieczka się po prostu uda, że będziecie się dobrze bawić, że nie będziecie się przy tym stresować, że po prostu sobie odpoczniecie i spędzicie ten czas tak, jak sobie to zaplanowaliście, co jest kompletnym nieporozumieniem i kompletnym błędem. Na własnym doświadczeniu powiem wam, że złośliwość rzeczy martw, nasze samopoczucie czy pogoda mogą spłatać wam takiego figla, że wasza wymarzona wycieczka może obrócić się przeciwko wam. Dlatego od jakiegoś czasu postanowiłem robić to w całkowicie inny sposób. Kochani, chciałem Wam przedstawić pomysł, który narodził się podczas biwaku wspólnego z Marcinem, którego możecie już kojarzyć, bo występował na tym kanale. Przedstawiam Wam Google Maps. Ale Google Maps nie takie, jakie wszyscy znacie i być może kochacie, być może nienawidzicie. Ja z Google Maps korzystam całkowicie w inny sposób. Od jakiegoś dłuższego czasu, korzystając i przeglądając wszelkiego rodzaju fora, grupy na Facebooku i nie tylko, notuję sobie i zapisuję w Google'ach na listach wszystkie miejsca, które chcę gdzieś tam odwiedzić, knajpy, w których warto jest się stołować, noclegi, w których warto jest spać, drogi, którymi warto jest przejechać i tak dalej, i tak dalej.
I tym oto sposobem, tutaj widzicie taką przykładową moją bazę, do której mam w każdej chwili dostęp, czy to na telefonie, czy na komputerze, którą mogę edytować, do której cały czas na bieżąco mogę coś dodawać, coś usuwać, coś zmieniać, przypisywać do innych katalogów i tak dalej. I tym oto sposobem, planując wycieczkę, na przykład do Makarskiej, mam po drodze punkty, które są dla mnie wartościowe, knajpy, w których warto jest się posilić, noclegi, z których warto jest skorzystać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja, planując swoją trasę, tak naprawdę obieram tylko główny kierunek i miejsce docelowe. Wszystkie następne rzeczy dzieją się na spontanie. Im większa spontaniczność, tym ciekawsza i pełna przygód okazuje się Twoja wycieczka. Oczywiście ja dalej korzystam z mapy CZ, z Google Maps. Korzystam też z innych, jeśli czuję taką potrzebę, takich jak Kalimoto. No jest tego masę, tak naprawdę każdy musi znaleźć coś dla siebie. Ja chciałem zwrócić Wam uwagę na jedną rzecz. Nie skupiajcie się na szczegółach, zostawcie sobie nieco miejsca na spontaniczność. Wówczas każda wycieczka będzie jedną wielką przygodą, a Wy będziecie się czuli spełnieni.